CryptoCamp to serial, w którym uczestnicy zawalczą o $10 000, zdobywając wiedzę o kryptowalutach. Zapraszamy do oglądania! W poprzednim odcinku w końcu można było odetchnąć i poczuć się jak prawdziwy król z Dubaju. No, chłopaki tutaj nieźle się szarpnęli. Uczestnicy spędzili dzień na ekskluzywnym jachcie, delektując się pysznym jedzeniem i korzystając z licznych wodnych atrakcji. Luksus, relaks i świetna zabawa. Taki dzień to prawdziwa uczta dla zmysłów. Sponsorami programu są Bybit. Żaden z materiałów zamieszczonych na kanale nie jest poradą inwestycyjną. Jest to nasze prywatne zdanie na tematy poruszane w filmach oraz w social mediach. Nie kieruj się nim przy inwestowaniu pieniędzy. Film, który oglądasz, jest materiałem sponsorowanym lub zawiera autopromocję z uwagi na współprace afiliacyjne z giełdami wyszczególnionymi poniżej w opisie lub reklamowaniem własnych produktów takich jak książka, dostęp do grupy szkoleniowej lub raportów rynkowych. Zmagania naszych uczestników dobiegają końca. Czas na podsumowanie dotychczasowej wiedzy i wyzwań oraz zastanowienie się, co jeszcze można zrobić przed zakończeniem CryptoCamp, aby sięgnąć po wygraną. Panowie, bardzo miło widzieć wasze twarze, bo przed wami musicie wiedzieć najcięższe parędziesiąt godzin. Rzeczywiście dzisiaj przygotowujemy się do tego, żebyście jutro dali radę. Zaczynamy turniej finałowy, więc ja liczę po prostu na każdego z was z osobna, że wygracie, tak? Oczywiście dopingujemy wam tak samo i damy z siebie wszystko dzisiaj w formie dyskusji, wykładów i rozmów, czy pytań dodatkowych, żeby was po prostu przygotować na maksa do tych jutrzejszych wyzwań, których zdradzić jeszcze nie możemy. Więc z resztą mentorów, z resztą osób, które są tutaj na pokładzie, przytoczymy wam kilka wskazówek, przytoczymy wam kilka informacji, które warto poznać przed jutrzejszym dniem, ale co konkretnie to będzie i co będziecie musieli zrobić, poznacie to dopiero jutro o 12, więc po prostu ja naciskam, żebyście pytania zadawali, no i rzeczywiście po prostu byli żonni wiedzy. Więc Łukasz, co tutaj chcesz dodać od siebie? Więc tak, szczególny nacisk w tym dzisiejszym dniu, jeżeli chodzi o was, kładłbym właśnie na to, żeby tak jak Marek powiedział, słuchać, zapisywać pytania, później pokażę jakby sesji mentorów, będzie sesja Q&A, której również będziemy wam odpowiadać, żeby jednak tej wiedzy tutaj wyciągać jak najwięcej, bo w szczególności tutaj właśnie te lekcje, te podsumowania bardzo wam się przydadzą też między innymi w jutrzejszym głównym wyzwaniu, gdzie o nagrodę będziecie grać o aż $10 000. To prawda, Łukaszu, ładnie przypomniałeś tutaj nam, o co walczymy, ale jeszcze gwoli jasności musicie wiedzieć, że od jutra kończy się powiedzmy okres inkubacji, czyli już nie będziecie mieli możliwości w trakcie trwania tego turnieju prosić kogoś o pomoc, rozmawiać i tak dalej. Będziecie zdani tylko i wyłącznie na siebie lub będziecie mogli kooperować w jakiejś formie, jeżeli będziecie mieli taką w ogóle ochotę. Kolejna rzecz to to, że rozgrywacie poszczególne zadania, które oczywiście będą opierały się o prawdziwe środki, za swoje środki, żeby wygrać główną nagrodę, oczywiście za dużo mniejsze środki niż to, do czego dążycie, ale jednak nie chcemy, żebyście traktowali jakieś wirtualne pieniądze i dużo ryzykowali, tylko grali tak, jakbyście grali rzeczywiście po prostu swoimi pieniędzmi. Więc będzie to między innymi rozgrywanie właśnie projektów kryptowalutowych normalnych, które są już po listingu, trading i kilka innych rzeczy, które po prostu zobaczycie jutro. No w zasadzie chciałem to właśnie powiedzieć. Także od nas myślę to wszystko, tak? Teraz przejdziemy sobie do pierwszej lekcji. Korekt. I powodzenia. Zapisywać. Drogi widzu, jeżeli chciałbyś wygrać w tym odcinku $1000 i twoja odpowiedź na to jest pozytywna, w takim razie bardzo łatwe kroki masz teraz do zrobienia. Bo wszystko to, co musisz zrobić, to jest subskrypcja tego kanału, like pod tym filmem oraz musisz napisać komentarz, dlaczego według ciebie, a może i nie, inwestowanie długoterminowe jest najlepsze oraz podaj tą swoją taką perspektywę, jak inwestować, w jakim timeframe'ie ty lubisz najbardziej oraz dlaczego. Najciekawsza odpowiedź zostanie wybrana i nagrodzimy tę osobę $1000. Że jutro będziecie razem ze mną operowali na rynku po prostu altcoinów. Będziecie musieli znaleźć projekt, który rzeczywiście poradzi sobie najlepiej. Jak to będzie dokładnie wyglądało? Tak jak mówię, konkretne wytyczne jutro, ale mam do was pytania, czy a propos tej mojej pierwszej prezentacji, która była już dawno temu, wszyscy pewnie o niej zapomnieli. Macie jakieś pytania, jakieś sugestie? Na przykład, że ty, Marcin, miałeś kilka gdzieś tam takich informacji z tyłu głowy, które chcesz poruszyć i czy coś mogę po prostu doprecyzować, bo po prostu jutro ta analiza fundamentalna, odpowiednie przystosowanie i proporcje, które będziecie musieli użyć, są kluczowe po prostu, żeby zwyciężyć
zwyciężyć. Więc może ktoś z Was ma jakieś takie tematy, które chciałby poruszyć. Tak jak mówisz, no już po tyle, co się wydarzyło po drodze, już nie pamiętam dokładnie, jak wyglądała Twoja prezentacja. Mam oczywiście notatki, do których mogę zerknąć. Mogą się przydać teraz rzeczywiście. Mi się wydaje, że te pytania się pojawią dopiero jak będziemy znali formę rozgrywania tego, bo... Tylko wtedy pytań już nie ma, drogi Marcinie. Okay. To jest kluczowe, dlatego ja Wam troszeczkę opowiem, na co po prostu jutro trzeba zwrócić uwagę, tak? Bo na pewno rozmawialiśmy sporo o trendach na rynku krypto, na pewno rozmawialiśmy sporo o tym, przynajmniej przy końcówce mojej prezentacji, czym cechuje się dobry projekt, który warto poznać i warto rozgrywać po jego listingu i jak go wyszukać, więc po prostu no jutro na pewno te informacje będziecie musieli zaimplementować u siebie i generalnie chcę poruszyć fakt, że na rynku kryptowalut teraz jest serio ogrom projektów. Te kapitalizacje poszczególnych projektów są bardzo rozwodnione, te altcoiny po prostu cały czas powstają, przykładowo na samej Solanie chyba, tak, Tomek, w zeszłym miesiącu powstało około 1 000 000 projektów, co było w ogóle wartością skrajnie wysoką i większą niż wszystkie projekty, które, jeżeli się nie mylę, powstały do tego czasu na Solanie przez cały okres trwania tego blockchainu. Więc widzicie, dużo teamów, dużo deweloperów, dużo gdzieś tam osób, poszczególnych jednostek rzuca się na to, jak na mięso i rzeczywiście chce się czegoś dorobić, więc po prostu ciężko znaleźć teraz projekt, który serio się wybije, ciężko znaleźć projekt w pierwszym, drugim, trzecim dniu istnienia, który nie upadnie po tygodniu, a powiedzmy, że takie zadanie będziecie mieli jutro, bo cały timeframe tego naszego turnieju to 24 godziny. Zaczynamy jutro o godzinie 12 i rzeczywiście potrwa to przez 24 godziny. Będziecie mieli 5 konkurencji równolegle, które będziemy rozgrywać raz po raz. Będziecie musieli troszeczkę lawirować logistycznie, bo powiedzmy czas będzie waszym przeciwnikiem, ponieważ każde zadanie będzie wymagało, żeby trochę pomyśleć, żeby coś tam przerobić, zaimplementować, rozegrać, więc to od Was będzie też zależało, w której konkurencji czujecie się najmocniej i na którą poświęcicie najwięcej czasu, żeby ją rzeczywiście wygrać, więc sam jestem ciekawy, możecie o tym w ogóle już teraz pomyśleć, czy bliżej Wam do analizy fundamentalnej, czy bliżej Wam do tradingu, czy bliżej Wam do lock-upów i też wiecie, jak wygląda konkurencja, poznaliście się troszeczkę, myślę, że wiecie, jak każdy z Was operuje na rynku krypto i czego się można po sobie spodziewać, więc musicie już tak bezpośrednio i brutalnie stwierdzić, w której konkurencji czujecie się najlepiej i też poświęcić najwięcej zasobów i czasu, po prostu pomysłów na to, żeby zdyskredytować konkurencję w tej właśnie konkurencji, która według Was jest najbardziej możliwa do wygrania. No ja na pewno najlepiej czuję się w długoterminowym po prostu inwestowaniu i w jakichś tam średnioterminowych swingach ewentualnie, więc wydaje mi się, że przez ten krótki time frame będę musiał tutaj wyjść trochę ze swojej strefy komfortu i przeatakować tutaj jakieś takie bardziej agresywne rozgrywanie. Niestety tak to jest skonstruowane teraz to jutro, ale... Także wydaje mi się, że połączę teraz tą wiedzę Binia i Subę i spróbuję swoich sił w tej analizie technicznej, którą teraz dopiero pierwszy raz rzeczywiście gdzieś tam poznałem. Dzięki chłopakom. Będziesz musiał, bo w każdym turnieju każdy uczestniczy, tylko po prostu, tak jak powiedziałem, może któryś wydaje Wam się łatwiejszy, lepszy i warto w nim postawić na to, że go wygracie po prostu. Tak. Z jednej strony wiadomo, muszę, ale z drugiej strony też mogę na spokojnie, ale wydaje mi się chyba, że po prostu agresywniej zagram i tak jak mówisz, będę liczył na ten łód szczęścia, że akurat mi się uda, bo to trochę w tym będzie potrzebne. Ale troszeczkę przynajmniej moje wyzwanie będzie o to się opierać, bo rzeczywiście projekty długoterminowe często wybiera się na początku ich istnienia, prawda? A jako, że będziemy właśnie wyszukiwać coś relatywnie nowego w sposób, który Wam zaprezentuję dopiero, to rzeczywiście będziecie w stanie na tym pierwszym etapie określić, czy coś długoterminowo ma szansę na sukces, ale niestety będziemy walidować ten potencjalny sukces po 24 godzinach lub mniej, w zależności od tego, w którym momencie wybierzecie projekt, więc trzeba to wziąć pod uwagę, ten time frame. I tutaj tak przemycę też informację, że warto będzie sprawdzać, jakie wydarzenia rzeczywiście mają miejsce w tych projektach, czy jest coś w kalendarzu, czy coś w roadmapie, przykładowo jest w trakcie tych 24 godzin, co może być zrealizowane lub ogłoszone, bo wtedy ta zmienność może być największa i może to Wam dać znaczną przewagę, bo rzeczywiście traficie w projekt, który po prostu zaraz coś ma ogłosić, albo zaraz coś ma potwierdzić, że zrobił i tym samym da mu to mega boosta, więc to w researchu by na pewno uwzględnił. Było trochę takich atrakcji, które oczywiście opierają się czysto na środkach finansowych, ale jednak, żeby ta zerowa równowaga była zachowana, bo wiadomo, że w Dubaju ja cały czas mam takie podejście, mega łatwo się zatracić. Jak ktoś ma jakieś środki, to jest tyle rzeczy, co można robić. Mega łatwo to wydać, sami widzicie codziennie tu jakieś, nie trzeba na to chodzić, ale z drugiej strony będziecie w hotelu zamknięci i tam na basen będziecie tylko chodzić. Dubaj według mnie jest dla osób, które już jakiś sukces osiągnęły, albo mają tutaj super pracę, jakąś korporacyjną, fajny gdzieś tam kontrakt, a dopóki się nie zarabia tam
2, 3, 4 tych złotych miesięcznie minimum, to według mnie to w ogóle nie ma najmniejszego sensu. Sobie zobaczyć, tak, ale dużo Polaków według mnie jedzie do Dubaju się tam złotem otoczyć, taki się tam sflexować, poczuć, ja nie wiem co, tak szczerze, ale po prostu nie jest to tak z mojej obserwacji wskazane, bo to łatwo wydać pieniądze, a potem nic z tego nie ma. Więc jak dla kogoś to jest serio część życia, jak ktoś i tak zarobi w ciągu dnia czy miesiąca więcej niż wyda, spoko, to jest super wszystko. Ale dopóki tak nie będzie, to żebyście też tutaj po tym wyjeździe nie mieli jakichś tam takich głupich pomysłów, żeby tam już sami będziecie ponderować te środki i wydawać na cokolwiek się da. Czas minął bardzo szybko mi też, więc jak z bicia strzelił. A panowie, tak jeszcze właśnie przed jutrem, to jestem ciekawy, wy tak realnie zauważyliście, że poczyniliście progres w jakiejkolwiek dziedzinie, o której rozmawialiśmy lub czegoś się nauczyliście? Czy cały czas po prostu jest to dla was taki tylko prequel przed tym wszystkim i będziecie musieli dużo się nauczyć w przyszłości, jakby, które odłamy tego, no w sumie też pytałem, które będziecie kontynuować, ale które wydają się dla was najcięższe, a które najłatwiejsze do okiełznania z tych rzeczy, które poruszaliśmy? Generalnie to największą taką wartość, którą wyniosłem w sumie z tego tutaj pobytu, jeżeli chodzi o tą wiedzę w tym rynku kryptowalut, to zobaczyłem skrajnie różne lifestyle traderów, i ludzi, którzy poruszają się na tym rynku, w zależności od tego, jaki dostosowali do siebie tryb inwestowania. I teraz patrząc na przykład na Degena, to zaimponował mi tym, że przez cały ten okres czasu też, tak jak ja rano wcześniej wstawał, od razu siadał do komputera i pracował po prostu dziennie po wiele, wiele godzin i tutaj widzę, że to po prostu jest, jeżeli chodzi o ten akurat aspekt rynku, jest to coś poza moim zasięgiem. Bardziej angażujące czasowo, prawda? Tak. Low-upy, wyszukiwanie, research, cały czas decyzje. Tak. I tak jak czuję wielki szacunek dla niego, tak wiem, że to nie jest dla mnie, bo po prostu nie będę miał czasu na to i muszę się z tym pogodzić i nie da się tak po prostu ze skoku w tym akurat, w tej niszy. Jeżeli chodzi tam o chłopaków z analizy technicznej, Biniu, Subę, to mają też inny, jakby mają inne narzędzia do analizowania tego rynku, też trochę inne podejście, ale gdzieś tam bazują na tych samych gdzieś tam przemyśleniach. No co, długoterminowe też tutaj rozgrywanie rynku, tak jak Łukasz, to znowu jest inny lifestyle, także to jest dla mnie największa wartość, bo teraz mogę gdzieś powoli zacząć szukać swojej drogi, którą nie ukrywam, jeszcze nie obrałem, tak jeszcze nie wiem do końca bo wiadomo, łatwo kupić DCA, Bitcoina i trzymać go przez 3 lata, tak? To akurat ale fajnie byłoby dojść do takiego momentu, w którym jest to jakiś stabilny przypływ kapitału, comiesięczny, taki dodatkowy, który nie ukrywam, bo tam poruszyłeś temat, na co by Adam na przykład przeznaczył, no nie, pieniądze i ja akurat nie ukrywam, jakby mam już taki lifestyle, w którym nie potrzebuję z tych środków inwestować w przyjemności, ale zainwestowałbym bardzo chętnie w rozwój biznesu i w takie długoterminowe asety, jak na przykład nieruchomości. I na pewno chcę do tego dążyć. No ale jeszcze tak podsumowując i znowu może przytoczę tą krzywą Dunninga-Krugera. Wydaje mi się, że jestem na dole teraz po tej euforii, gdzie myślałem, że wiem wszystko. Teraz jestem na dole. Uziemiłeś troszeczkę. Tak, jestem teraz na samym dole, w którym dopiero teraz mogę rozpocząć swoją podróż takiej nauki, która zostanie mi na lata. Super. Na tym nam właśnie zależało, żeby też taką początkową euforię, która często była wypadkową tego, co się w ostatnich miesiącach działa na rynku krypto, trochę w was na początku zgasić, pokazać, że to trochę jednak pracy wymaga i wiadomo, że jak się czyta czy ogląda filmy na YouTubie, to czasami człowiek jest w pełni profesjonalny, tylko i wyłącznie informuje was o tym wierzchołku góry lodowej, a cała praca była poczyniona wcześniej, a teraz widzicie właśnie, ile to często pracy wymaga, takie low-capy czy cokolwiek innego, więc fajnie, że to widzisz i myślę, że widzom też się to przyda, żeby na początku przygody troszeczkę zmniejszyć oczekiwania, trochę wydłużyć horyzont czasowy inwestycji i po prostu podejść do tego tak stabilnie. Dobra, więc witajcie moi drodzy. Ja, słuchajcie, w dzisiejszym dniu chciałbym zrobić taki szybki, mega jakby powtórzenie naszych lekcji oraz potem po prostu dać wam czas na zadawanie pytań oraz na zadawanie pytań, bo w jutrzejszym dniu myślę, że właśnie ta powtórka bardzo wam się przyda. Więc teraz na ekranie, tak samo jak wam pokazywałem na drugiej lekcji w tym serialu,
Mamy 18-letni cykl taki makroekonomiczny, do którego ja zawsze jest taka, wiecie, moja bardzo duża podstawa, do której bardzo lubię sobie wracać, bo ona pozwala nam jakby z lotu ptaka po prostu mniej więcej widzieć, tak, na jakim etapie rynku jesteśmy, czy teraz faktycznie opłaca kupować się akcje, obligacje, nieruchomości, czy też powoli jednak wychodzić z tych danych aktywów. No i może Marcin, powiedz mi proszę, jakby patrząc tak na tą grafikę, jak myślisz, co stanie się w perspektywie jeszcze kolejnych 2 lat? Wydaje mi się, że tutaj będzie dużo zmiany, jeżeli chodzi o takie właśnie, jeżeli chodzi o liderów na świecie, bo mamy tutaj BRICS, który mocno tam się rozwija i chce konkurować z petrodolarem, więc to na pewno trochę namiesza. Jeżeli chodzi o nieruchomości, bo tu widzę, że wyświetlę akurat ten cykl, w zależności od kraju będzie, wydaje mi się, też gdzieś ten, jeszcze jakiś pik, w którym później te nieruchomości zaczną być trochę tańsze, więc wydaje mi się, że teraz najlepiej jest inwestować jeszcze do właśnie tego piku, ale nie w nieruchomości, tylko w jakieś takie aktywa jak kryptowaluty, żeby później fajnie podczas jakiejś tam recesji zakupić sobie jakieś posiadłości. No a tak to ciężko powiedzieć, dokąd zmierza właśnie ten świat, bo jest tyle konfliktów geopolitycznych, że jest tak napięte wszystko, trochę też tam się interesuję geopolityką, że no, prędzej czy później wydaje mi się, że coś się wydarzy i musimy być na to przygotowani, więc tak jak rozgrywamy rynek kryptowalut myśląc o wszystkich scenariuszach, tak wydaje mi się, że powinniśmy też rozgrywać nasze życie myśląc o wszystkich scenariuszach. Warto się przygotować na wszystkie te scenariusze, up and down, konsolidacja, cokolwiek by się nie wydarzyło, trzeba mieć to na uwadze. Dobra, bardzo ładna wypowiedź, dziękuję. Też mógłbym, myślę, nadmienić to, że tak naprawdę, tak samo jak mówiłeś, tak, konflikty geopolityczne, parę razy, dosłownie parę razy, ale jednak został ten cykl faktycznie przerwany, że na przykład skończył się albo jakby ta recesja pojawiła się wcześniej właśnie przez jakieś tam konflikty geopolityczne, także na to też należy to mieć na uwadze. Dobra, no i to jest takie szybkie powtórzenie, tak, że ten 18-letni cykl makroekonomiczny również składa się z tego jakby zegara 24-godzinnego, który akurat teraz pokazuje godzinę 14 i mówi o tym, że mniej więcej, tak, jakby już u prawie samych tych szczytów naszego 18-letniego cyklu jesteśmy na takim etapie, gdzie jakby generalnie rządy krajów na świecie tak bardzo są chętne do dawania swoim obywatelom tanich kredytów hipotecznych. Tak samo jak teraz mamy w Polsce, tak, ten kredyt 2%, 0%. Teraz tutaj Biden nawet w Stanach powiedział o tym, że na pierwsze 2 lata co miesiąc obywatele, jeżeli to jest ich pierwsza hipoteka, będą dostawali $400 miesięcznie. Także no, to jest bardzo w sumie ciekawe, że naprawdę jakby ten cykl i ten zegar ma już również 250 lat i faktycznie zawsze się to sprawdza. Ale może, bo i tak w tym wyzwaniu, tak może podpowiem jutrzejszym, bardziej się jednak tutaj skupimy, tak, na rynku kryptowalut. Tutaj ten 18-letni cykl bardziej chciałbym, żebyście tak traktowali z takiej perspektywy bardzo długoterminowej, z takiego lotu ptaka. Zawsze pojawiają się jakby na danych tych momentach tego cyklu, albo jakieś dobre informacje, że faktycznie, tak, na BES-ie zawsze są jakieś złe informacje, zawsze pojawiają się jakieś nowe informacje. Ja jestem na rynku kryptowalut od tam 2017 roku, już tyle razy te kryptowaluty miały upaść, bo coś tam FTX, wcześniej jeszcze jakaś tam Luna, wcześniej jeszcze coś innego i tak naprawdę zawsze to się jakby idealnie zapętla w zgodzie z tą cyklicznością, więc to jest w sumie bardzo, bardzo ciekawe. No dobra, a Adam, powiedz mi, jak myślisz w takim razie, dlaczego skoro no, prawda jest taka, że w sumie w dalszym ciągu ta 4-letnia cykliczność Bitcoina się nam sprawdza no, rok do roku, nawet teraz, gdzie jakby jesteśmy w 2. roku, tak, tej cykliczności Bitcoina, dlaczego tak naprawdę, skoro wszystko się spełnia ciągle rok do roku, to dlaczego tak dużo ludzi traci na rynku kryptowalut, skoro tak naprawdę w sumie to jest logiczne?
Myślę, że dlatego, że ludzie też słuchają może niewłaściwych influencerów, szukają jakichś innych wiadomości, albo nie mają też doświadczenia, tylko wchodzą dużym kapitałem w projekty albo na dźwigni wysokiej i bardzo szybko się cashują z tego. To jest moim zdaniem. Więc jeśli ktoś nie ma doświadczenia, to tak naprawdę może szybko stracić ten kapitał. Więc to są te główne powody, myślę, dlaczego ludzie też tracą na rynku kryptowalut. I często też ludzie przechodzą na rynek kryptowalut i nagle myślą, że się wzbogacą, nie wiadomo ile pieniędzy zarobią, bo zobaczyli kilka filmów, nie wiem, na różnych social media, że ktoś zarobił dużo pieniędzy i myślą, że będzie to tak samo w ich przypadku. A często tak się nie stanie lub po prostu wchodzą na wysokich górkach, a nie podczas korekty. Okej, czyli są podatki na emocje i łatwowierni. Okej. Łukasz? Pytanie to samo. To samo pytanie. Czemu ludzie tracą? Myślę, że przede wszystkim, nawet jeżeli patrzą na ten 4-letni cykl Bitcoina, to oni o tym wiedzą, ale niestety szybkość chęci zarobku, może tak, chciwości, powoduje to, że nawet jeżeli zarobią, to też zaraz szybko stracą. Tak, nie wiem, oglądałem taki film kiedyś a propos tego, że jeżeli ktoś ma $2000 w USDT i wchodzi w kryptorynek, tak, znaczy już jest w tym rynku, to nigdy na przykład nie przebije tej bariery, że zawsze to, co zarobi, to straci, bo po prostu głowa nie jest na to przygotowana. Więc myślę, że tu jest po prostu ta chciwość i potem strach, jeżeli jest jakaś korekta lekka, tak, jednak ten rynek nie idzie góra-dół, znaczy albo do góry, albo do dołu, ale krótkoterminowo, tak, bo długoterminowo, no to wiemy, jaka jest cykliczność, ale mówię krótkoterminowo i wtedy ludzie nie potrafią się z tymi, powiedzmy, cyferkami, które widzą nawet na telefonie pogodzić, tak. Wychodzą wcześniej z pozycji, tak, nawet jeżeli to jest spot, gdzie z tego nie powinno się wychodzić, tak? Dokładnie. No to jest właśnie to, że to jest też taka ta głupia bariera tych paru tysięcy dolarów, jeżeli mamy taki kapitał w portfolio, że tak naprawdę no sobie myślimy, że w sumie to i tak mam tylko parę koła dolka, więc co tam będę inwestował długoterminowo, tam zarobię X3, wow, super, no to mi życia nie zmieni, więc jak wtedy jakby ludzie zamiast sobie pielęgnować takie te według mnie dobre nawyki, no to jakby szukają czasem drogi na skróty, nie, że tutaj jakieś tam altcoiny małe, tutaj tego popróbuję i tak naprawdę są w takiej jakby kole niefortunnym, jak to powiedziałeś, tak, że jakby zawsze będą to tracić, doładowywać, tracić i szukać tej drogi na skróty. No jakby tutaj moim zadaniem i tych moich wykładów jest to, żeby właśnie zachęcić was, tak, do tego jakby długoterminowego inwestowania, bo nawet jeżeli macie teraz na przykład mały kapitał na rynku, to i tak według mnie taką nadrzędną rzeczą, która jest według mnie najważniejsza, to jest właśnie wyrobienie sobie tych dobrych nawyków i opamiętanie tego naszego mózgu, tej naszej chciwości, aniżeli tam nawet jakaś większa chęć na zarobek. No bo te nawyki, które teraz sobie wyrobicie dzięki właśnie temu, nie przydadzą wam się tylko i wyłącznie na rynku kryptowalut, tylko ta cykliczność tak naprawdę jest wszędzie, tak, na rynkach tradycyjnych również. I to wam po prostu będzie pomagało inwestować na lata i taki budować majątek pokoleniowy i to jest według mnie fajne. Czy powiem, tak, tutaj powiedzmy ta moja historia i podejście do rynku, no bo ja generalnie też jak zakładałem kanał tam w 2016 roku, no to też niektórzy mogą sobie pomyśleć, że tam pozjadałem wszystkie rozumy i tak dalej, ale tak naprawdę sam wielokrotnie musiałem te swoje konto wyzerować, jeżeli chodzi o rynek krypto. I tak naprawdę wiedziałem, tak, że nie wiem, nie bądź chciwy, nie graj na dużej dźwigni, nie rób czegoś tam, nie wchodź całym kapitałem w jednego altcoina, ale no, jestem takim człowiekiem chyba, że po prostu sam musiałem nie na innych błędach się nauczyć, ale na tych swoich błędach, bo kilkukrotnie to się zdarzało. Dlatego teraz też właśnie mam teraz takie przeświadczenie długoterminowe, bo według mnie jakby już to stosuję od paru lat i dopiero wtedy przynajmniej ja zacząłem na tym rynku krypto zyskiwać. No dobra, ale idźmy sobie dalej. Tak,
Tutaj mamy to właśnie, o czym też mówiłem podczas tej drugiej lekcji, tak, że tam zawsze gdzieś po tym halvingu pojawiała się jakaś korekta. Mieliśmy tą korektę majową, ona była również skorelowana z rokiem elekcyjnym, do którego sobie przejdziemy za chwilę. Ale dzisiaj chciałbym jeszcze z wami poruszyć, i tutaj też mamy, że ATH na tak naprawdę teraz wszystkich indeksach zostaje właśnie wybijany, nawet na jakimś tam Nikkei, które tak naprawdę od 30 paru lat nie miało swojego ATH dopiero teraz. No i to jest właśnie również skorelowane z tym 18-letnim cyklem makroekonomicznym. Ale dobra, przejdźmy sobie teraz do właśnie tego roku elekcyjnego, bo według mnie to znowu jest taka kolejna jakby perspektywa zobaczenia i jakby przewidywania tego rynku jakby z lotu ptaka oraz dzięki temu też, dzięki tym różnym danym możecie jakby nie być wrażliwi na jakieś różne analizy, które pojawiają się na Twitterze, na YouTubie, które mówią, że to jest już koniec kryptowalut, że coś tam i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie sobie właśnie uwagę, tak, jeżeli chodzi o właśnie ten rok elekcyjny, który pokazywałem, jeżeli chodzi o cykliczność Bitcoina, o tym, co się dzieje po halvingu, o tym, jak tutaj działa mniej więcej ten 18-letni cykliczność makroekonomiczna, bo to być może przyda wam się jutro, nie wiem, tak tylko mówię. Ale jeszcze tutaj tak, ile do końca hossy, bo to jest też bardzo ciekawe, bo większość ludzi mówi na właśnie tam Twitterach, tak, na YouTubach, straszą nas bardzo często jakby tym końcem hossy, a tak naprawdę jeżeli ma się te pojęcie takie znowu tak długoterminowe, no to według mnie jakby nie mamy się niczym bać za bardzo, bo gdyby, tak jak też tutaj według tych danych wynika, gdyby teraz miał być to już koniec hossy, to tak naprawdę byłaby to najkrótsza i najmniej zyskowna hossa tak naprawdę w ciągu 75 lat, jak tutaj te dane są zbierane z rynków SP 500. Także oczywiście jest to w jakimś tam stopniu możliwe, ale jednak bardzo mało prawdopodobne, tak? Bo biorąc pod uwagę to, że zaczęliśmy naszą hossę tam w październiku 2022 roku, trwa ona do teraz, to jest to około tam 19-20 miesięcy. Zazwyczaj średnio trwały one dużo dłużej. Dobra. Tak, o tym sobie też już mówiliśmy, więc generalnie jakby chciałbym, bo też już za chwilę musimy kończyć, jest równo 18, więc muszę oddać pałeczkę. Chciałbym, żebyście sobie do jutra powtórzyli raz lata elekcyjne, tą cykliczność Bitcoina, to jak mniej więcej, tak, co dzieje się po halvingu, kiedy pobijamy zazwyczaj nasze poprzednie ATH, ile trwa powiedzmy okres BES na rynku kryptowalut oraz trochę tutaj sobie odświeżyli tą pamięć, jeżeli chodzi o ten 18-letni okres cykl nieruchomościowy. Więc tak naprawdę taka tutaj wiecie, krótkie podsumowanie. Mam nadzieję, że jakoś wam to pomoże w tym dniu jutrzejszym. To wszystko. Dziękuję. Wszystkie altcoiny, które ja rozgrywam na co dzień, są dostępne na giełdzie Bybit, więc jeżeli nie wiecie, gdzie kupować kryptowaluty, jeżeli chcecie mieć giełdę po polsku i mieć największe możliwe bonusy przypisane do swojego konta, zarejestrujcie się z linku poniżej. We współpracy z giełdą przygotowaliśmy szereg atrakcji, szereg bonusów, więc po kliknięciu w link wszystko jest opisane krok po kroku. Macie dostęp do zagrań naszych traderów na Discordzie, które normalnie są ukryte, macie dostęp do giveawayów, do turniejów każdego miesiąca, darmowy kurs tradingowy od Sube i Piotrka, który trwa około 6 godzin. Stwierdziliśmy, że nie chcemy brać od Was za to pieniędzy, tylko działa to w taki sposób, że Wy korzystacie z usługi platformy giełdowej za naszym pośrednictwem, my serwujemy Wam najlepsze możliwe bonusy, cashbacki, negocjujemy warunki i przy okazji te zyski, które są generowane z prowizji, które giełda tak czy siak generuje i nic na tym nie tracicie, przeznaczamy na szereg projektów, z których potem możecie korzystać. Uważam, że jest to w pełni fair i warto z tego szczególnie skorzystać, jeżeli jesteście na samym początku drogi i chcecie wiedzieć, jak rynek kryptowalut działa. Link do rejestracji na ekranie, kod QR telefonem sobie zeskanujcie lub w opisie pod tym filmem. W czwartym odcinku nasi uczestnicy zmierzyli się w konkursie na research najlepszego low-capa. Jak te projekty zachowywały się po czasie i jakie wnioski przed wielkim finałem wyciągną z tej lekcji nasi uczestnicy? No dobra panowie, jesteście znowu u mnie, bardzo mnie to cieszy. Generalnie pojawiło się tutaj dzisiaj bardzo dużo ciekawych tematów, tam chłopaki mówili bardzo fajne rzeczy, no ale trzeba przejść do czegoś w końcu poważnego, no i wracamy sobie do memcoinów. I generalnie
I generalnie plan jazdy jest taki, że w pierwszej kolejności powiem wam kilka rzeczy tak od siebie tak w formie wprowadzenia, później pokażę wasze projekty, które w ogóle wybieraliście, nie po to, żeby kogoś tam faworyzować czy kogoś wyśmiewać, ale pewnie będzie śmiesznie, tylko po to, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, jakby dać wam jakby jakieś tam informacje takie zwrotne, ponieważ no to, co robiliście ostatnio, powiedzmy była taką rozgrzewką, przed tym to czeka was właśnie jutro. I tak na wstępie chciałbym powiedzieć tak jedną rzecz, ponieważ tutaj każdy z was się wypowiadał bardzo fajnie, kiedy tam mieliście właśnie spotkanie z Markiem i tutaj spodobała mi się jedna rzecz, którą powiedział Marcin właśnie, który jakby bardzo fajnie jakby zauważył, że tutaj jeżeli chodzi o ten świat memcoinów, no to jednak wymaga to dużej ilości czasu, tak? I jakby powiedziałeś, że tutaj dla ciebie to nie jest ta droga, ponieważ no tego czasu nie masz, jakby zajmujesz się innymi rzeczami i to się w tym w pełni zgadzam. Generalnie memcoin, low cap jest to taka nisza bardzo wymagająca czasowo. Ja generalnie czasami spędzam na niej, nie wiem, 16 godzin dziennie, gdzieś tam powiedzmy z przerwami na inne rzeczy, po prostu gdzieś tam to wszystko śledząc, więc jakby wydaje mi się właśnie, że pod tym kątem do osób, które chciałyby jakby w ogóle w tym uczestniczyć, jakby pomimo tego, że tego czasu nie mają, no to właśnie Arena jest takim miejscem, gdzie jakby to jest tak fajnie skondensowane, ponieważ no otrzymujecie jakby ode mnie taką powiedzmy esencję tego, co właśnie każdego dnia robię, czyli powiedzmy takie konkretne sygnały, które powiedzmy możecie sobie rozgrywać bez tego właśnie researchu, więc jakby myślę, że to jest taka właśnie wartość dodana, jeżeli chodzi o arenę. I przejdziemy sobie teraz już dalej do właśnie tych waszych projektów, więc omówimy sobie po prostu każdy z nich, tak abyście zobaczyli, jak to po prostu wyglądało. I przejdziemy sobie, myślę, że w tej samej kolejności, jakiej wyglądało to kilka dni temu. I zaczniemy sobie od Łukasza, który tutaj już poza kamerami dopytywał, co z jego JJ-em, więc zobaczmy sobie, jak ten JJ tutaj sobie radzi. No i widzimy, że tutaj JJ pompuje. I jeżeli chodzi o ten projekt, Łukasz, no to tak od siebie powiem personalnie, że gdybym ja wybierał właśnie w tamtego dnia te projekty, to raczej bym postawił właśnie na ten, ponieważ tutaj właśnie ta narracja bardzo mi się podobała, więc jakby tutaj fajne znalezisko od ciebie. Miała, teraz przejdźmy sobie do kolejnego tokena i tutaj tym tokenem jest Trumpy, którego tutaj nasze jury wybrało od Marka. To też jest bardzo ciekawy tutaj token. Tutaj mamy taką tak zwaną formację odwróconego wielbłąda. Widzimy tutaj takie dwa odwrócone garby. Możemy sobie zrobić taką szybką analizę techniczną. Tutaj pokażę, czego nauczył mnie profesor Biniu. Więc generalnie mamy tutaj linię trendu, która jest, jak widzicie, spadkowa, co jakby sugeruje nam, że trend jest spadkowy, aczkolwiek właśnie te dwa tutaj takie odwrócone garby tworzą nam jakby dywergencję Fibonacciego, która sprawia, że jednak może być byczo. Więc w sumie nie wiadomo, co się wydarzy, ale tutaj jeszcze token żyje. Generalnie z tego tokena wyszliśmy już, w sumie tam na jakimś tam plusie, więc tutaj fajnie to było rozegranie. Zobaczymy, ja uważam, że tutaj jeszcze ten token nam coś pokaże i być może gdzieś tam w ciągu tych kolejnych miesięcy, jeżeli po prostu tutaj no jakby community będzie ten projekt ciągnęło, ponieważ tutaj generalnie sytuacja jest taka, że deweloper sprzedał wszystkie tokeny, więc jakby tutaj, że tak powiem, kapitana już na statku nie ma. Ale no może łódź się gdzieś tam po drodze nie rozbije. Ale tutaj również bardzo ciekawy projekt, fajne znalezisko, dało zarobić, więc to jest najważniejsze. Idąc sobie dalej, przechodzimy do Adama, który miał no tutaj dwa projekty, zacznijmy może od Melanie, ponieważ Melanie tutaj radzi sobie dobrze. Tutaj nie pamiętam dokładnie, jaki był market cap, kiedy ty to znalazłeś, ale chyba w okolicy 4 milionów, tak? No dokładnie. Tak, więc no, mamy tutaj powiedzmy jakieś tam 25% na plus, tutaj obecnie taka zielona świeczka, bardzo fajnie tutaj to wygląda. Jeżeli chodzi o wolumen, to też jest on całkiem spory, tutaj w ciągu doby mamy niecałe tam 700 000 dolarów, więc wygląda to całkiem ciekawie. Generalnie też taka narracja związana właśnie z Trumpem, więc podobnie właśnie jak tutaj Trumpy. I być może gdzieś tam w kolejnych tych miesiącach także będzie to gdzieś tam fajnie sobie radziło. Tutaj nie wydaje mi się, żeby miało to jakoś polecieć zaraz do zera, więc także ciekawe znalezisko, takie bardziej właśnie na long term, więc tutaj dobra robota Adam. No ale też musimy zahaczyć o twój drugi projekt, mimo wszystko, który tutaj no już sobie tak dobrze nie poradził jednak. Tutaj token poleciał praktycznie do zera, no i tutaj raczej widzę marne szanse, żeby się podniósł, ale generalnie to jest taki przykład tokena, na którym jakby, no było takie 50-50, nie? Powiedzmy te poprzednie projekty, gdzieś tam JJ, Trumpy czy Melania, no to są takie powiedzmy projekty, no jakimiś tam powiedzmy fundamentami.
gdzieś tam możemy się oprzeć o coś tam, powiedzmy, nie wiem, jakąś historię. Tak tutaj po prostu, no pomimo tego, że jakby ETF-y zostały zaakceptowane, no i pod to grałeś, tak, no że jeżeli będą zaakceptowane, no to będzie tutaj świeczka do góry, no było niestety inaczej, no ale to wynikało po prostu z tego, że deweloper był chciwy i postanowił sprzedać tutaj środki, podejrzewam, że po prostu miał je rozrzucone na różne portfele, no i po prostu tutaj poszła fala tej sprzedaży. No i przejdźmy sobie jeszcze do ostatniego tutaj projektu od Marcina, którym był Chart AI. I to był generalnie jedyny projekt, który nie był memcoinem. No i widzimy, że tutaj poradził sobie, no może nie najgorzej, ale generalnie tutaj widzimy, że mamy bardzo małe wolumeny, jakby nie ma zainteresowania za bardzo tym projektem w tej chwili. Tutaj jeżeli chodzi o narrację AI, to też ona lekko tutaj przygasła, aczkolwiek no jakby ten projekt póki co nie performuje jakoś super dobrze, jakby tutaj, tak jak też mówiły tam jury, jakby cały ten koncept jest taki trochę robiony na siłę, aczkolwiek no, jest to taki projekt, który jakby przy dobrych warunkach i jakby znowu takiej powrocie narracji na AI może gdzieś tam zagryźć i powiedzmy radzić sobie dobrze. Dobra. Więc panowie, reasumując jakby ten odcinek, tak jak tutaj już powiedziałem Marcinowi, jutro przygotujemy wam jakby wszystkie takie potrzebne rzeczy właśnie do rozgrywania gdzieś tam tych memcoinów. No i jutro dowiecie się jakby co jest waszym tutaj takim już konkretnym wyzwaniem, co musicie zrobić, jaka będzie punktacja generalnie, za co będziecie oceniani i tym podobne rzeczy. Także tego wszystkiego się dowiecie. No i generalnie to, czego was właśnie uczyłem, te wszystkie narzędzia, które pokazałem, na pewno wam się przydadzą. No i będzie tam na pewno już dużo więcej takiej praktyki. Będziecie mogli gdzieś tam swoje pierwsze projekty kupić, coś tam stracić, coś zarobić, więc myślę, że będzie fajnie. Nasi traderzy wiedzą, że kluczową rolę na rynku krypto odgrywa psychologia. Dlatego zapraszamy na sesję live z psychologiem areny tradingu. Prosiłbym cię, Kuba, o po prostu przytoczenie tego, nie? Tej wiadomości. Okej, więc pierwszy temat, który rzuca się tak właściwie na tapetę, który gdzieś tam dostałem od ciebie, Winiu, z czym osoby, które do ciebie zgłaszają się na konsultacje, mogą się borykać, to jest nieustanne szukanie potwierdzenia swoich decyzji. Mam tu na myśli, nawet jeśli na interwałach czasowych mniejszych intuicja wskazuje, że można wejść w jakieś zagranie, no to teoretycznie ta osoba, która chce wejść w dane zagranie, i tak stara się szukać potwierdzenia dalej w innych wskaźnikach i cały czas jakby nie ma tej pewności, bo wskaźniki mogą dawać różne informacje. Więc to byłby chyba pierwszy temat, nad którym byśmy się skupili. Nie wiem, Winiu, czy pozwolisz, żebym zaczął, jak ja to widzę z mojej perspektywy. Jasne, dawaj. Okej, więc tutaj w kwestii tego, że osoby, które wchodzą na rynek, szukają cały czas potwierdzeń w wejście bądź też nie, no jest kilka tego powodów. Przede wszystkim bardzo często jest to powiązane z brakiem wiedzy na temat danego zagrania, z brakiem wiedzy na temat danego wejścia i brakiem pewności co do swoich umiejętności, brakiem pewności co do umiejętności zagrywania w ogóle na tym rynku. Po to też tutaj, myślę, sporo osób wykupiło dostęp do areny, żeby sobie ten czynnik delikatnie odciąć od głowy. No i bazując na wiedzy specjalistów, bazując na wiedzy traderów. Tu się zgadzam, może przejdę w ogóle do tablicy, bo tutaj mamy tablicę. To jest bardzo, bardzo często popularne pytanie wśród osób i w ogóle problem wśród osób, moim zdaniem, które zabierają się za ten koncept i bawią się tą górą lodową w taki sposób, to jest ta głosówka, co wysyłałem ją bodajże 3 czy 4 dni temu, że chcą faktycznie bawić się tym konceptem, nie? Czyli mamy górę lodową, mamy na przykład ICT, Quarterly Theory, TAPD, teraz jest CRT bardzo modne i tak dalej i wrzucają wszystko do jednego worka i chcą wiedzieć wszystko i jednocześnie będą wiedzieli, załóżmy, wszystko z każdej tej teorii, nie? I będą chcieli szukać swojego wejścia. I tu będzie case taki, że będą liczyli na potwierdzenie z tego i mogą być dwa case'y. Pierwszy case jest taki, że tego wejścia w ogóle nie będzie, albo tych wejść będzie za dużo. Więc to jest jeden taki bardzo popularny błąd. Drugi case jest taki, że wy jako traderzy budujecie swój trading plan, nie? My teraz na tych webinarach będziemy faktycznie już przechodzić do budowania trading planu i co powinien zrobić trader moim zdaniem, to oswoić się z tym planem i prowadzić ten dzienniczek tradera. Ja kiedyś rzucałem te dzienniczki tradera na arenę, wrzucałem chyba 3
Jeśli nie macie, to dajcie znać, to jak najbardziej wam rzucę. Co dalej? Co dalej? Bo jeżeli zbudujemy sobie trading, mamy swój dziennik tradera, analizujemy te zagrania i tak dalej, powinniśmy to moderować, nie? A naszą misją tak naprawdę jako trader powinno być coś takiego, że wy w 15 minut jesteście w stanie stwierdzić, jak wygląda wasz system, gdzie jest błąd, co zmoderować i tak dalej, nie? Czy siedzicie sobie z barem, tutaj kiedyś robiliśmy taki fajny przykład na odcinku, że siedzicie w barze z kolegą, macie mu na wizytówce napisać, jak wygląda wasz trading plan i jak wy się obracacie w rynku, nie? A tutaj bardzo duża gama początkujących ma z tym problem, bo się zabiera za te wszystkie koncepty, nie mając jeszcze podstaw w ogóle, żeby iść wyżej i się boją. I mają za dużo potwierdzeń, za mało potwierdzeń, więc jeżeli wy już macie jakiś trading plan, no to trzeba dawać dużo tych zagrań i faktycznie budować te dobre nawyki pomału, nie? Nie możemy się zabierać i na przykład powiedzieć, a dzisiaj biorę Barry Close jako potwierdzenie, a jutro biorę Wiki. To musi być, według mnie zasady trading planu powinny być troszeczkę faktycznie elastyczne, ale bardziej bym się kierował tutaj ku zero-jedynkowemu systemowi, nie? Więc takie jest moje zdanie. A przede wszystkim moja rada jako dla początkujących traderów, nie zmieniajcie systemu non-stop. Nie zmieniajcie systemu non-stop, dajcie sobie czas, to jest maraton, analizujcie swoje zagrania i poprawiajcie to wszystko, poprawiajcie swój system, ale nie zmieniajcie konceptu, nie zmieniajcie systemu non-stop. Wy musicie się poznać jako trader, musicie mieć do tego cierpliwość, to nie jest hop-siup, bardzo ciężko generalnie, szczególnie dla początkujących, wrzucić się na głęboką wodę, nauczyć się 7 konceptów i generalnie próbować coś rozegrać, nie? To nie o to w tym chodzi. Jeżeli byśmy sobie zrobili te market maker modele, czy tam AMD, jak my sobie dyskutowaliśmy, zbudowali training plan, no to nie wiem, sądzę, że jakieś 1000 zagrań minimum to by dało wam mniej więcej, a jakiś tam zakres, czy faktycznie ten system jest profitowy i byście mogli go moderować. To jest pierwszy case, nie? Drugi case, no faktycznie trzeba przykładać się do tych backtestów. Wydaje mi się, że rozgrywanie od razu na żywo rynku może was wrzucić na głęboką wodę, chyba że to będzie tak jak to był chyba Marcin, który rozgrywał po dolarze, to wy jednocześnie oswajacie się z systemem, oswajacie się z rynkiem i budujecie tą pamięć mięśniową, nie? Więc to sądzę, że na to pierwsze pytanie wyczerpująco trochę odpowiedziałem. Może przekażę teraz pałeczkę subę. Jeżeli wy uczestnicy macie jakieś pytania, to też walcie śmiało, a później też zrobimy tak, jak wspominałem. Dawaj. A w sumie tak Ja w sumie chciałbym tylko jeszcze taką jedną rzecz właśnie poruszyć, bo tutaj jesteśmy rozmawiamy o psychologii i poruszyłeś temat tego dzienniczka i też zauważyłem, że dużo ludzi właśnie na arenie również tam dzielimy się wynikami i Excelami, ale zauważyłem po sobie, że podsumowanie wyników oczywiście jest mega ważne, ale jakby zapisywanie notatek, bo tutaj rozmawiamy o psychologii, co czułem wchodząc w tą pozycję, co czułem wychodząc z tej pozycji i po prostu wracając do tego, jaką przeszedłem drogę, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. Jasne. Ja pozwolę sobie się do tego odnieść, bo to, o czym wspomniał tutaj Winiu, jak powiedział tylko o tym dzienniczku inwestycji, od razu mi się zaświecił w głowie pomysł, że przy dzienniczku inwestycji bardzo fajnie jest też prowadzić sobie tak zwany dzienniczek emocji, czyli zapisywać sobie właśnie to, co w danym momencie ja bezpośrednio odczuwam w związku z tym danym zagraniem. Czy to jest na przykład strach przed wejściem w pozycję, czy to jest chciwość, czy to jest jakaś nadmierna radość, czy coś się po drodze wydarzyło takiego, że na przykład ja wchodzę w pozycję po to, żeby zadowolić swoje ego tylko i wyłącznie, czy wchodzę w pozycję po to, żeby faktycznie chcieć zarobić, nie? Bo to są też takie wskazówki, które gdzieś tam mogą dać wam informacje, w jaki sposób działacie, w jaki sposób funkcjonujecie na tym rynku i co tak właściwie was motywuje do tego, żeby wchodzić w dane zagranie. I zapisywanie sobie tego, co odczuwam w danym momencie, bądź też co odczuwam po tym konkretnym zagraniu, bez względu na to, czy to zagranie będzie zyskowne, czy też stratne, to warto zapisać sobie tą emocję, która wam towarzyszy w tym danym konkretnym momencie, po to, żeby zobaczyć trochę, jak funkcjonuje wasz umysł. I jak wy sami się czujecie z tym zagraniem, jak wy sami się czujecie na przykład z ilością pieniędzy, które włożyliście w dane zagranie, ewentualnie też z dźwignią, jaką dobraliście pod dane zagranie, bądź też wasze przemyślenia odnośnie tego, czy dany wskaźnik, którym się dzisiaj sugerowaliście, był dla was czymś, co wam pomogło, bądź też czymś, co was dodatkowo zmyliło.
Po kilku relatywnie ciężkich dniach przyszedł czas, żeby uczestnicy z każdej strony zostali doedukowani i mogli popytać swoich mentorów o ostatnie rzeczy, których chcieliby się dowiedzieć przed wielkim finałem i turniejem, który sprawi, że być może ktoś z nich wygra $10 000. Więc my dzisiaj postaramy się, żeby uczestnicy czuli się zaopiekowani, żeby czuli się, że po prostu mają dostateczną wiedzę, żeby dać sobie radę w finale. Oczywiście nie znają jeszcze konkurencji, nie znają zadań, jakie będą musieli wykonać, mogą tylko spekulować i szacować a propos tego, co będzie przekazane, co będzie przedstawione i jakich zadań będą musieli się podjąć. Więc naszym zadaniem dzisiaj jest przekazać im te informacje w pigułce, kilka też takich sneak peeków, więc słuchajcie uważnie, bo troszeczkę się dowiecie a propos tego, co czeka uczestników w finale. Jest $8 000 przygotowane specjalnie dla każdego widza tego odcinka, które będzie rozdystrybuowane co miesiąc dla wszystkich z Was, porówno jeżeli będziecie chcieli w tym uczestniczyć. Żeby odebrać tę nagrodę, musisz dołączyć do wszystkich naszych grup, które prowadzimy, są one darmowe. Jest to specjalny bonus dla osób, które oglądają ten serial, więc zapraszam serdecznie. Co miesiąc są organizowane giveawaye i konkursy, w których są nagrody kryptowaluty do wygrania. Kody QR są na ekranie i wszystkie linki do grup moich, Łukasza, Tomka są w opisie pod tym filmem i przy okazji, oprócz tych bonusów, macie dostęp do naszych zagrań, do tego, co kupujemy, co sprzedajemy. Jesteście po prostu prowadzeni za rękę każdego dnia, krok po kroku. Mówimy Wam, co robimy i co aktualnie według nas na rynku kryptowalut się opłaca. Zapraszam do dołączenia. Zróbcie to teraz, bo zapomnijcie. No dobrze, przed naszymi uczestnikami najtrudniejsze 3 dni, więc panowie, ja chciałem Wam ogłosić, że idziemy teraz na tak zwane wyścigi na torze, ale już nie go-kartami, tak jak wcześniej, tylko samochodami o trochę większej mocy, tam po 400 koni, więc mam nadzieję, że będziecie w stanie to udźwignąć. I muszę Wam powiedzieć, że w dniu jutrzejszym zaczynamy taki już turniej finałowy, w którym będziecie mogli wygrać właśnie nagrodę w sejfie. Dlatego też dzisiaj będzie czas, żeby się przygotować, będzie czas, żeby zadać nam pytania ostateczne. Wszystkie wyzwania finałowe będą przygotowane na bazie tego, co się uczyliście, więc trading, low-capy, inne rzeczy. Więcej zdradzimy Wam w ciągu dnia dzisiaj, ale po prostu to, co mogę Wam powiedzieć od razu, to, że nie będziecie spali przez 24 godziny, albo będziecie spali, ale po prostu trochę utrudni Wam to realizację zadania. Ostatnia forma rozrywki, wstajemy, idziemy na tor, a potem już dowiecie się całej reszty. Uczestnicy właśnie wyruszają na tor wyścigowy, gdzie czeka ich kolejne wielkie wyzwania. Wyścigi w super szybkich autach. Silniki już ryczą, a napięcie rośnie. Każdy z nich marzy o tym, by jako pierwszy przeciąć linię mety. To nie tylko rywalizacja, to prawdziwy test refleksu, odwagi i umiejętności za kierownicą. No dobrze panowie, dotarliśmy na miejsce. Chcę Wam pokazać, czym dzisiaj jeździmy, bo mamy do dyspozycji tak, BMW M2, M3 i M4. Zależy kto tam losowo przydzielono te przejazdy, zależy od której godzinie. Więc to jest chyba M3, prawda? Łukasz, Ty się znasz na samochodach, to jest chyba M3, M4 to będzie tamto, a M2 to tutaj. Jestem z jednym uczestników, z Marcinem. Jestem ciekawy, jak Ci się, Marcinie, ta atrakcja podoba, czego się tutaj spodziewasz? Jeździłeś wcześniej na torze, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie miałem okazji. Jest taki delikatny stresik. Mam nadzieję, że będzie ktoś z nami, kto będzie mi mówił, Trochę Cię hamował. gdzie jest ten limit, bo wiem, że Może być różnie. może być różnie. A robimy małą zadymę. Powiedz, kto według Ciebie wygra. Tak szybki strzał. No, wydaje mi się, że Łukasz, bo Łukasz ma już doświadczenie w tym temacie i widziałem też na go-kartach, no ale nie damy mu łatwo Właśnie, wygrać. nie odpuścimy mu, będziemy próbować, ale tak myślę, że Łukasz nas zdyskredytuje tutaj dzisiaj. BMW M2, M3 oraz M4, 3 modele przydzielone do poszczególnych uczestników dzisiejszego wyzwania. No i zaczynajmy przejażdżkę. W wielkim skrócie, ja lubię zapowiadać. Ja jak naciskam gaz, to naciskam go do końca. Fajnie będzie. Instructors will ask you to start braking a little bit before the cones. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah, I'ma let him. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah, I'ma let him. Early bird, go get the worm in the dirt. I can show you what I'm worth, my hands in the dirt. From where they look when you not, a hand in your purse. Hella
if you think I'm last, say last should be first. And one more extra tip for you, when you're driving, performance driving on a track, you always should put your hands in 3 o'clock and 9 o'clock position, and you don't need to change position. Like, Marek jedzie M4, Marcin jedzie M2, no i na pewno Marcin tutaj już kręci swoje najlepsze czasy. Współzawodnictwo między nami jest widoczne, jeżeli chodzi o sporty ekstremalne i jazdy na torze. Nice. Fajnie. O, mega. Naprawdę fajne doświadczenie. Dużo jakichś błędów popełniałem. M2 ma chyba tył napęd, prawda? To ma chyba na 4, ale to jest lżejsze. Mi się wydaje, że na prostej, bo ja za tobą potem jechałem cały czas, to chyba szybszy byłeś na prostej troszeczkę. Może, tak mi się może, wydaje. no. Ale fajnie. Do ile ci się rozpędzało na tej długiej prostej maksymalnie przed No hamowaniem? nie wiem ile tam jechałem, 210? No ja właśnie 210-220 maksymalnie, no. Ściganie się na torze i granie na giełdzie mają więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać. Obie te aktywności wymagają szybkich decyzji, zimnej krwi i precyzyjnego wyczucia momentu. Na torze każdy zakręt to ryzyko, podobnie jak na giełdzie, gdzie każda zmiana kursu może przynieść sukces lub porażkę. W obu przypadkach trzeba mieć odwagę, by nacisnąć gaz i odpowiedzieć na wyzwanie, ale także umiejętność, by w odpowiednim momencie wyhamować. Właśnie jestem po swoim przejeździe, jechałem BMW M2. No mega fajne doświadczenie, naprawdę super się jeździło. Chce się więcej generalnie, bo to jednak wymaga sporego doświadczenia. No i co? Idę teraz zobaczyć jak chłopaki jeżdżą. Znów jesteśmy przez Marka i Łukasza torpedowani emocjami. W ostatnich go-kartach myśleliśmy, że to już jest wszystko. Dokładnie. A tutaj jeszcze takie atrakcje, czat. A to już jest chyba jedna z ostatnich, tak? Atrakcji. Tak. W sumie... By the police sitting in the back, only if it's with a drink. I tell these shorties relax, it's the return of the Mac, you the return of the slack. I let it burn with the facts, opposites they do attract. I don't go mess with the ops, I just be calling the shots, like I was holding the chop. Then I go hit up the block, cop me a cheap. No słuchajcie, jestem po tutaj paru okrążeniach w M4. Mi się osobiście bardzo podobało. Za szybko nie jechałem, bo jeszcze jestem troszeczkę zmęczony po wczoraj, aczkolwiek kurczę, no polecam. Jeżeli chciałbyś odebrać $30 na start twojej przygody z kryptowalutami, to koniecznie zrób konto z linku poniżej na giełdzie Bybit. Jest to jedna z największych giełd na świecie, gdzie jesteśmy jednymi z największych promotorów Bybita w Polsce, przez co masz szereg również dodatkowych benefitów, gdzie u innych osób tych benefitów nie dostaniesz. Jeszcze niższe prowizje, darmowy kurs Akademii Kryptowalut, gdzie nasi traderzy z areny uczą tego, w jaki sposób dobrze i skutecznie inwestować w swoje kryptowaluty. Czekają nas 2 bardzo silne lata na krypto i warto, żebyś tradował na dobrej giełdzie, także zrób to teraz, link masz w opisie. No niesamowite, niesamowite po prostu, co tu się dzieje. Nigdy w życiu tak chyba szybko nie jeździłem i nigdy tak szybko nie skręcałem. Ogólnie no, niesamowite doświadczenie, kompletnie inaczej się jeździ takimi bestiami niż go-kartami, chociaż te go-karty też były szybkie. Super doświadczenie, super przeżycie, jazda naprawdę, nie wiem, z 220 jechałem, 230, więc naprawdę mega doświadczenie. W
W następnym odcinku uczestnicy rozpoczynają dwudniowy konkurs finałowy. No więc panowie, zaczynamy wyzwanie. Ja wam życzę powodzenia, wszystkiego dobrego, dajcie siebie wszystko. 24 Przez godziny. 24 godziny będą walczyć o zwycięstwo, a każdy moment będzie kluczowy. Tak szczerze, po prostu brutalnie, to według ciebie ma największe szanse. Widzę u nich tutaj tą determinację. Jest to naprawdę... Czeka ich mnóstwo niespodzianek, To nie kajaky. emocji, zmęczenia i trudnych decyzji. Spać czy nie spać? Czy wytrzymają presję i wytrwają do końca? Wydaje mi się, że jak dzisiaj zerwę nockę, to nic mi się nie stanie. Ostateczna rozgrywka zbliża się wielkimi krokami. Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną. Każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, forexa, NFT, ani żadnych innych aktywów cyfrowych. Po prostu każdy samemu podejmuje tutaj świadomie decyzje. Możliwa jest strata całego kapitału. Uważaj przy większych inwestycjach. Zachowuj szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza rynku kryptowalut, jest dużo oszustw. I kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością. Szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli na takowe się w ogóle decydujesz. Najbezpieczniejsze historycznie są Bitcoin oraz Ethereum i od tego każda nowa osoba raczej powinna zacząć, jeżeli w ogóle akceptuje jakiekolwiek ryzyko. Filmy, które publikuję na tym kanale oraz wszystkie inne informacje, analizy, posty, jakie są na moich social media skorelowanych z tym kanałem, na przykład na Instagramie, Discordzie, Telegramie, TikToku, traktuj wyłącznie edukacyjnie, a za rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie. Masz konto na giełdzie Bybit? Jeżeli tak, to pewnie przepalasz masę pieniędzy. Daj mi 30 sekund i wytłumaczę, jak to naprawić. Jako największy partner tej giełdy w Polsce mam o wiele lepsze warunki dla osób, które zakładają konto z mojego linka niż z jakiegokolwiek innego. Ale jeżeli już masz konto założone miesiąc, 2 czy 2 lata temu, to ostatnio giełda wprowadziła możliwość podpięcia się pode mnie, dzięki czemu możesz korzystać z lepszych warunków, niższych prowizji i masy innych benefitów, jak darmowy kurs, VIP na Discordzie i różnego rodzaju turnieje, rozdania i giveawaye. Dlatego jeżeli chcesz mieć taką możliwość i przestać marnować różnego rodzaju prowizje i nie mieć dostępu do benefitów, które ci się należą, to zaloguj się teraz na komputerze na swoim koncie Bybit. To bardzo ważne, żeby było to z komputera, ponieważ wszystko pójdzie płynnie. I jak już się zalogujesz, wejdź w opis pod tym filmem, kliknij w drugi link, czyli przepisz konto pode mnie, klikasz to, u góry wpisujesz 24727, a na dole wpisujesz zapomniałem użyć tego linku. Prawdopodobnie wszystko pójdzie bardzo sprawnie, trwa to 15 sekund i na maila dostaniesz zwrotkę, czy się udało. Jeżeli nie, to wtedy wchodzisz w kolejny link z opisu i wchodzisz w PDF-a, który jest u mnie na Telegramie, gdzie masz instrukcję, jak przenieść KYC, czyli założyć nowe konto i totalnie w pełni poprawnie za tutaj zgodą Bybita przenieść KYC na nowe konto, które będzie zarejestrowane pode mną. Więc ten pierwszy sposób jest łatwiejszy. Jeżeli pierwszy nie zadziała, używasz drugiego i tyle.